No i mam silnik typu SK5B. Ja sobie ten katalog odwrócę tak, żebym mógł z niego czytać, a Wam wyświetlę tutaj. A ja biorę się teraz za założenie tego silnika SK5B do mojego odkurzacza Alpha K2. Teraz, żeby zrobić próbę tego silnika, podłączę go sobie do takiego tymczasowego przewodu zasilającego. No, 8 mm, tu w tej chwili mam 7,95, czyli 6,5 na 8 szczotki, tak jak to było opisane, jeżeli dobrze pamiętam, w katalogu. Konstrukcja tej obudowy silnika SK10 jest praktycznie identyczna jak w SK5B. I wkładam silnik do odkurzacza tymi przewodami w górnej części. I nawet już sobie założyłem na ten przewód taką starą polską bakelitową wtyczkę. O, jak zwykle Glidex bardzo dobrze się przydał. Ok, podłączyłem wszystko, ale sprawdźmy jeszcze, czy jest to podłączone bezpiecznie i prawidłowo. Cześć! Dzisiaj chciałbym przywrócić do działania jeden z moich starych odkurzaczy. W tym przypadku to jest odkurzacz Alpha K2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, polski odkurzacz. Jeżeli dobrze pamiętam, z 1964 roku. Ten odkurzacz już tutaj na moim kanale się pojawiał. To było chyba jedno z pierwszych nagrań, które robiłem, kiedy przyszło mi do głowy, że warto to moje dłubanie w starych urządzeniach zacząć nagrywać. Pokazywałem Wam taki bardzo krótki przegląd tego odkurzacza. I tutaj na stole mam też oryginalny silnik, który się w nim znajdował, bo w tej chwili to jest właściwie sama obudowa, on jest leciutki, tutaj w ogóle nie ma w środku zamontowanego silnika. Tak jak powiedziałem, fabryczny silnik z tego odkurzacza, który pierwotnie się w nim znajdował, stoi u mnie na stole i ten silnik będę chciał dzisiaj w tym odkurzaczu z powrotem zamontować. A na początek powiem Wam bardzo krótko, jak to się stało, że ten silnik w ogóle został wyjęty i dlaczego ten odkurzacz przez jakiś czas stał u mnie bez silnika i co w tym czasie działo się z tym silnikiem. Nawiasem mówiąc, dzisiaj, mimo że jestem w budynku warsztatu, pierwszy raz od dawna nie włączałem tutaj dodatkowego oświetlenia, bo akurat od wschodu bardzo mocno świeci słońce i mam nadzieję, że nie będzie za ciemno. Ok, tak jak Wam powiedziałem, to jest odkurzacz, który już tutaj na tym kanale się pojawiał. Zresztą link do filmu o tym odkurzaczu zamieszczę na końcu. To jest taki bardzo prościutki filmik, który chyba wtedy nagrywałem jeszcze tabletem. To, co było wtedy ciekawe, poza wyjęciem silnika, obejrzeniem budowy tego odkurzacza, to, że dorobiłem do niego jedną ze stopek, które tutaj widzicie, bo ten odkurzacz, w odróżnieniu od innej mojej Alfy K2 z 1961 roku, która ma jeszcze takie metalowe płozy, ma już tutaj dwie takie plastikowe stopki, a właściwie miał dwie plastikowe stopki, bo jedna z nich była kompletnie połamana. To jest oryginalna stopka, która przy nim się znajdowała, natomiast tę drugą dorobiłem po prostu z drewna. Ona została, jak się dobrze przyjrzycie, to widać tutaj słoje sosnowe, bo chyba to było, jeżeli dobrze pamiętam, sosnowe drewno. Ona była po prostu kompletnie połamana, musiałem ją wyrzucić i na wzór sobie przyciąłem kawałek jakiejś takiej listewki sosnowej. Wypolerowałem ją właściwie tak, że ona jest na pierwszy rzut oka prawie nie do poznania. Polakierowałem to czarnym lakierem. Wygląda to całkiem fajnie i jak do tej pory nie rozpadło się to. Także taka jedna ciekawostka, którą można zobaczyć w tym pierwszym nagraniu o tym odkurzaczu, które Wam pokażę. Tak jak Wam powiedziałem, z odkurzacza jest wyjęty silnik, jest to w tej chwili sama obudowa. Dlaczego tak się stało? Pokazywałem Wam jakiś czas temu relacje z wystawy, właściwie z dwóch wystaw organizowanych w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jedna to była wystawa chyba od marca do kwietnia suszarek do włosów, druga to była wystawa od kwietnia do połowy maja. Niedawno się skończyła wystawa z zabytkowych odkurzaczy, czy właściwie historii sprzątania. I już podczas pierwszej wystawy suszarek do włosów występował w niej, w cudzysłowie, bardzo ładny, podobny do tego odkurzacz Alpha K2 ze zbiorów jednego z prywatnych kolekcjonerów związanych z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Taki bardzo ładny, ciemno-niebieski, chyba to by się powiedziało, w ciemno-niebieskim kolorze odkurzacz Alpha K2, w którym niestety znajdował się wadliwy silnik typu SK5A1. To jest ten silnik, to jest dokładnie ten silnik wyjęty z tamtego odkurzacza Alpha K2 z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i w jednym z oddzielnych nagrań oglądaliśmy już taką próbę diagnozy i znalezienia przyczyny, dlaczego ten silnik nie działa prawidłowo. On nie wchodzi na wyższe obroty, nie działa z pełną mocą.
troszeczkę się zacina, ma kłopoty z tym, żeby ruszyć. Link do tego nagrania o tym silniku również zamieszczę na końcu, możecie to sobie zobaczyć, jeżeli ktoś z Was tego nie widział. Tutaj sprawdziliśmy przejścia na tych lamelkach komutatora, okazało się, że między, nie wiem, 2 czy 4 nie ma przejścia, no czyli prawdopodobnie uszkodzone są jakieś uzwojenia w tym wirniku. Jeszcze nie poddaję się z tym silnikiem. Zobaczymy, na pewno postaram się wymienić w nim wirnik i zobaczymy, czy wtedy będzie działał. Może jakoś tam w przyszłości zajmiemy się jakoś przezwojeniem tego wirnika. Na razie go odstawiam, no tak, ale na czas tego pokazu wystawy suszarek do włosów, a odkurzacz Alfa K2, jak pewnie część z Was wie, może służyć również jako suszarka do włosów. Tutaj na wylocie powietrza ma gniazdko elektryczne, do którego można podłączyć taką specjalną nasadkę ze spiralą grzejącą, no i wtedy to wylatujące z odkurzacza powietrze służy, że tak powiem, do suszenia włosów. Nawet mogę Wam tutaj króciutko pokazać zdjęcie z instrukcji obsługi takiego odkurzacza Alfa K2, gdzie widać jego zastosowanie właśnie jako suszarka do włosów. No i ten odkurzacz z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie występował na tej jednej z wystaw jako właśnie przykład takiego używania odkurzaczy jako suszarka do włosów. No a ponieważ miał zepsuty silnik, więc no ja wtedy podczas wizyty w Olsztynie wymieniłem w nim silnik na silnik z mojego odkurzacza Alfa K2, właśnie dokładnie ten, który tutaj mamy, żeby był to odkurzacz działający i żeby jednak ten znajdujący się w nim agregat ssący, czy silnik, mniej więcej odpowiadał rocznikowi i mniej więcej odpowiadał typowi silnika, jaki się w nim znajdował. Aczkolwiek to, co jest ciekawe, tak jak Wam powiedziałem, obydwa odkurzacze, ten mój i ten z Muzeum Nowoczesności, to są odkurzacze Alfa K2 z 1964 roku, ale znajdowały się w nich troszeczkę inne silniki. Ten, tak jak już powiedziałem, silnik typu SK5A1 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z 1964 roku i ten drugi również z 1964 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze to sobie zaraz obejrzymy, również pochodzący z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, ale jest to już typ silnika SK5B. Czyli tak, przez ostatnie praktycznie 2 miesiące ten mój silnik typu SK5B znajdował się w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i służył tam do napędzania odkurzacza Alfa K2. A teraz niedawno w połowie maja, z 18 na 19 maja byłem właśnie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie na finisażu, czyli zakończeniu wystawy o historii sprzątania i historii zabytkowych odkurzaczy i prowadziłem tam coś w rodzaju kliniki chorych odkurzaczy, czyli takiego miejsca, gdzie były organizowane pokazy tego, jak odkurzacz jest zbudowany i jak działa i między innymi był tam także pokaz wymiany silnika w takim odkurzaczu. Mogę Wam tutaj nawet z boku zaraz wyświetlić kilka króciutkich nagrań właśnie z tej nocy muzeów i z kliniki chorych odkurzaczy. No i w ramach tych pokazów wymiany silnika wyjąłem ze znajdującego się tam odkurzacza Alfa K2 ten mój silnik typu SK5B. Przywiozłem go sobie teraz tutaj do domu i będę chciał go z powrotem włożyć do mojego odkurzacza tam, gdzie znajdował się fabrycznie i dzisiaj będziemy chcieli to zrobić. Natomiast do odkurzacza Alfa K2 z Olsztyna no nie założyłem tego oryginalnego silnika, który się tam znajdował, bo on cały czas jest wadliwy, tak jak Wam mówiłem, tylko znalazłem u mnie w zapasach praktycznie identyczny silnik typu SK5A1. Też już go pokazywałem w nagraniu właśnie o próbie diagnozy tego silnika. Link znajdziecie na końcu. I ten silnik typu SK5A1, chyba nawet troszeczkę starszy, bo z 1962 roku, no ale jakby nie było identyczny model, założyłem tam właśnie do odkurzacza Alfa K2. Tutaj mogę Wam, tak jak obiecałem, pokazać z boku takie zrobione telefonem krótkie nagranie, jak tamten odkurzacz działał właśnie już po założeniu takiego silnika typu SK5A1. Dobra, w każdym razie ten silnik mogę odstawić, bo jego dzisiaj nie będziemy używać, nim się zajmiemy przy innej okazji, spróbujemy go mimo wszystko jeszcze uruchomić, a ja biorę się teraz za założenie tego silnika SK5B do mojego odkurzacza Alfa K2 z 1964 roku. Ale zanim zajmiemy się założeniem tego silnika, chciałbym jeszcze rzucić tutaj okiem do katalogu silniki komutatorowe jednofazowej prądu stałego. To jest katalog 63M, wydany przez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych nakładem wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA w 1969 roku. Ja już ten katalog
tutaj kilkakrotnie na tym kanale pokazywałem. Wydaje mi się, że nawet jest chyba dostępny plik, jeżeli dobrze pamiętam, skan w pliku PDF z różnymi rodzajami, w tym przypadku agregatów ssących do odkurzaczy. Ale jeżeli interesują Was jakieś inne silniki, które się mogą tutaj znajdować, dajcie znać, spróbuję je zeskanować, a link do tego pliku PDF z agregatami ssącymi zamieszczę też tutaj w opisie tego nagrania. No i jeżeli dobrze pamiętam, to powinien się tutaj znajdować również taki agregat ssący, czy taki silnik do odkurzacza z typu SK5B. Momencik, tu już nie, czyli trochę wcześniej. Na pewno są tutaj, tu już mam silniki do odkurzaczy typu SK10, SK10A, Kaso 8730. No i mam silnik typu SK5B. Ja sobie ten katalog odwrócę tak, żebym mógł z niego czytać, a Wam wyświetlę tutaj skan z tych stron, które przeglądam. Silnik komutatorowy jednofazowy do zabudowania na napięcie 220 V typu SK5B. Czyli taki jak ten. On jest tutaj na rysunku troszeczkę inny, bo nie ma na niego tutaj założonej takiej osłonki, jaka jest przy moim silniku. Zaraz ją i tak zdejmiemy, żeby sobie na niego trochę dokładniej popatrzeć. Zastosowanie: silnik jest przeznaczony do napędu układu ssącego odkurzacza typu średniego. Tak, czyli no tutaj mamy sam silnik, a tutaj pod tą pokrywą mamy cały ten tak zwany układ ssący, czyli zespół ruchomych turbinek i nieruchomych kierownic, czy nieruchomej kierownicy. Dane techniczne silnika: moc 250 W, prędkość obrotowa 15 000 obrotów na minutę, moc pobierania 400 W, moment napędowy 1625, prąd 1,90 A i ciężar 1,6 kg. Poczytajmy trochę o budowie tego silnika. Jest to silnik szeregowy o budowie otwartej. Jest on przeznaczony do zabudowania wraz z zespołem ssącym do odkurzacza typu średniego, na przykład takiego jak Alfa K2. Silnik charakteryzuje się wymiarami pakietów blach stojana: średnica zewnętrzna 87 mm, średnica wewnętrzna 44,3 mm, długość 30 mm. Pakiet blach wirnika o 12 żłobkach, średnica 43,4 mm, długość 30 mm. Wirnik jest łożyskowany w łożyskach typu 6000. To od razu informacja dla osób, które chciałyby takie łożyska wirnika wymieniać. Łożyska są osadzone w tarczach łożyskowanych wykonanych ze stopu aluminiowego w kształcie mostka i nie osłaniają części wirujących. Do zasilania silnika służą swobodnie wystające giętkie przewody doprowadzające prąd do silnika przez kondensator przeciwzakłóceniowy. Mamy tutaj taki kondensator przeciwzakłóceniowy, chyba, nie jestem pewien, ale chyba z bydgoskiej fabryki Belma. Może to jeszcze potem sprawdzimy. Przez kondensator przeciwzakłóceniowy przepustowy. Szczotki silnika wykonane z materiału PM70 o wymiarach 8 na 6,5 na 22,5 mm. Zobacz notkę na stronie 76. Są osadzone w szczotkotrzymaczach rurkowych. To sobie też jeszcze później zobaczymy. Rzucę jeszcze okiem na tę notkę na stronie 76. Prawdopodobnie tam chodzi o to, że że w silnikach tego samego typu mogły być jednak zastosowane szczotki różnych rozmiarów, ale sprawdźmy. To jest notka przy innym z silników. Przy silniku KSB 703011, silnik przeznaczony do napędu układu ssącego odkurzacza typu lekkiego, bardzo podobny do tego. Tak, wymiary szczotek silników różnią się nieco od znormalizowanych podanych w polskiej normie z 1963 roku. Zakłady w przyszłości będą wykonywały silniki ze szczotkami o wymiarach znormalizowanych. To już chyba przy okazji omawiania innego silnika to czytaliśmy. Izolacja uzwojenia cewkowego stojana i pętlicowego wirnika jest klasy E. Wirnik jest impregnowany żywicą epoksydową. Silnik jest chłodzony powietrzem zasysanym przez zespół ssący, czyli przechodzącym przez cały ten silnik. Wirnik silnika jest wyważony dynamicznie. Elementy wirujące zespołu ssącego powinny być wyważane dynamicznie z dokładnością nie mniejszą niż silnik. Stopień ochrony silnika IP00. Silnik jest przeznaczony do pracy w położeniu poziomym o lewym kierunku wirowania, patrząc od strony końcówki wału. Silnik jest przystosowany do pracy ciągłej. Zakłócenia radioelektryczne silnika są ograniczone do poziomu N zabezpieczeniem przeciwzakłóceniowym. No i tutaj jest podany kondensator typu KP PZ015 i dwóch dławików UKF ferrytowych. Tutaj mamy szkic z dokładnymi wymiarami takiego silnika.
Warunki dostawy. Warunkiem dostawy silnika SK5B jest umowa z wytwórcą. No jest wytwórca, fabryka wodomierzy, wtedy imienia Komuny Paryskiej, Fawot, Wrocław, ulica Jana Długosza 2-6. Dalej mamy już opisany silnik SK10, o nim mówiliśmy w innym nagraniu. Tak jak powiedziałem, skan z tego katalogu zamieszczę Wam tutaj, czy link do skanu z tego katalogu zamieszczę tutaj w opisie tego nagrania. Ok, tyle sobie poczytaliśmy o właściwościach tego silnika, no to teraz możemy jeszcze rzucić okiem na sam silnik przed jego zamontowaniem w tym odkurzaczu. Rzućmy teraz okiem na silnik. Ja musiałem tutaj kilka scen jeszcze raz nagrać, bo przepraszam, zgapiłem się poprzednio, jak coś nagrywałem, to zlikwidowałem automatyczne ustawianie ostrości w kamerze, czyli autofokus. No i teraz za późno się zorientowałem i okazało się, że jak robiłem takie zbliżenia na silnik, to te sceny były trochę nieostre. Na szczęście zdążyłem to zauważyć, no i muszę tutaj kilka scen powtórzyć. Mam nadzieję, że teraz będzie już ok. Zdejmę sobie najpierw tutaj osłonkę z tego silnika. Możemy go sobie teraz dokładniej obejrzeć. On jest wyposażony w kondensator przeciwzakłóceniowy, przepustowy, tak jak tam czytaliśmy w katalogu, i to jest kondensator z bydgoskich zakładów Belma. Nie będę go tutaj wyjmował, ale one są takie dosyć charakterystyczne. I tutaj w jednym miejscu, o, jak się rozchyli te przewody zasilające, to tam troszeczkę widać to logo zakładów Belma. Już mieliśmy do czynienia z kilkoma tego rodzaju kondensatorami. Ten silnik działa, bo on był już wypróbowywany na wystawie starych odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, ale oczywiście chciałbym go tutaj bardzo, przynajmniej na chwileczkę, podłączyć. Teraz, żeby zrobić próbę tego silnika, podłączę go sobie do takiego tymczasowego przewodu zasilającego. Pamiętajcie, ja to powtarzam zawsze do znudzenia, absolutnie nie wolno podłączać takich wolno stojących silników od odkurzaczy bezpośrednio do gniazdka sieciowego, do prądu o napięciu 230 V, bo jest to po prostu niebezpieczne. Pamiętacie z tego, co czytaliśmy w katalogu, taki silnik obraca się, czy wirnik w tym silniku obraca się z prędkością 15 000 obrotów na minutę. Nagłe podłączenie go do prądu, jeżeli on nie jest zamocowany, spowoduje, że ten silnik zacznie się obracać wokół własnej osi, może zostać rzucony gdzieś w naszą stronę, może dojść do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Dlatego ja takie silniki podłączam za pośrednictwem mojego regulatora napięcia na znacznie zmniejszonym napięciu, pewnie gdzieś tam około 40-50 V. Później troszeczkę podkręcam, ale nigdy do takiego pełnego znamionowego napięcia. Zawsze też warto mieć okulary ochronne, bo z tych silników czasem różne brudy potrafią wyskoczyć. Zakładam sobie tutaj też rękawiczki na wszelki wypadek. Jeszcze raz sprawdzam, czy podłączyłem ten przewód poprawnie do regulatora napięcia. Tak, regulator napięcia podłączę sobie tutaj do listwy zasilającej. Mam zmniejszone napięcie. Mogę teraz włączyć zasilanie. I jak widzicie, całkiem fajnie zaczyna się ten silniczek obracać. Zaraz spróbuję jeszcze telefonem zrobić zbliżenie i Wam je tutaj pokazać. I on też bardzo płynnie reaguje tutaj na zmianę napięcia. Jeżeli zdarza się, że są jakieś uszkodzenia uzwojeń w wirniku, to ten silnik tak, nie wiem, strasznie opornie na te regulacje napięcia reaguje i generalnie w ogóle nie osiąga pełnej mocy. Dobra, no my doszliśmy tak pewnie do około 70-80 V. Wyżej już nie będę tego napięcia podkręcał. Generalnie można powiedzieć, że silnik działa całkiem fajnie. Ja też jak go wypożyczałem do wykorzystania na wystawie w Olsztynie, tu mam wszystko odłączone, na wszelki wypadek jeszcze to odłączę, to przesmarowałem jeszcze tutaj to łożysko znajdujące się od strony komutatora, także nie powinno tutaj nic się z tym silnikiem dziać. Wypróbowaliśmy go. Myślę, że w takim razie nie ma na co czekać, możemy po prostu zamontować ten silnik w odkurzaczu. Ten przewód nam się jeszcze przyda. Tak sobie myślę, czy coś jeszcze powinniśmy z nim zrobić? Chyba nie, no nie wiem, możemy zajrzeć do szczotek. Chyba kiedyś te szczotki oglądałem i one, z tego co pamiętam, się jeszcze jak najbardziej nadają, ale zajrzyjmy tak dla porządku.
Możemy też sprawdzić, czy te dane podane w katalogu, chyba 6,5 na 8 mm rozmiary szczotek, czy one są poprawne. Jedna szczotka całkiem ładna. Wykręcam drugą. Ok, no też może jeszcze być poniżej centymetra, ale na pewno jeszcze będzie funkcjonowała. Wezmę sobie tutaj suwmiarkę, jest wyzerowana, sprawdzam w węższym miejscu. No tak, 6,5 tutaj, 6,49 mi pokazuje, a w szerszym miejscu no 8 mm, tu w tej chwili mam 7,95, czyli 6,5 na 8 szczotki, tak jak to było opisane, jeżeli dobrze pamiętam, w katalogu. I szczotki jak najbardziej jeszcze mogą tutaj działać. Dobra, suwmiarkę sobie chowam. Jeszcze jedną ciekawostkę konstrukcyjną, jeżeli chodzi o te silniki SK5B, wam pokażę. Chwileczkę. Mianowicie te silniki bardzo przypominają już konstrukcję silników SK10. To jest na przykład taka obudowa od silnika SK10, niestety tutaj pęknięta, pewnie nie wiem, gdzieś tam ktoś kiedyś w ten silnik uderzał i to się wszystko rozpadło. Ja go sobie kiedyś tam tak czy inaczej kupiłem do jakichś celów prezentacyjnych, albo żeby na przykład wykorzystać szczotkotrzymacze czy stojan z takiego silnika. W każdym razie to jest silnik SK10 chyba z początku lat 70. To jest silnik SK5B i zobaczcie, one tutaj mają te obudowy stojana właściwie identyczne. Natomiast te silniki SK5B są już tak naprawdę zupełnie inne od tych silników typu SK5 czy SK5A, SK5A czy SK5A1, tak jak w tym przypadku. Zresztą pamiętam, że w katalogu, kiedy oglądaliśmy jeden z silników SK10, wymienialiśmy chyba łożyska i czytaliśmy trochę więcej o tych silnikach SK10, było tam napisane, że generalnie konstrukcja tych silników jest praktycznie identyczna jak silników SK5B, chyba za wyjątkiem rozmiaru szczotek. Tutaj są, nie wiem, takie troszkę, z tego co pamiętam, węższej, nie wiem, 9 na 4 czy coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie kształt szczotek jest troszkę inny w tych szczotkotrzymaczach, natomiast sama konstrukcja tej obudowy silnika SK10 jest praktycznie identyczna jak w SK5B. Ok, w takim razie myślę, że możemy już tutaj przede wszystkim założyć tę obudowę na silnik. Sprawdziliśmy, że działa, sprawdziliśmy, że szczotki są w porządku. A, tutaj jest ta przelotka na przewody. Zakładam sobie tę obudowę, muszę tutaj przepchnąć przewody przez tę gumową przelotkę. Ok, tutaj wpasowuję w tę uszczelkę. O, fajnie. On oczywiście też mógłby działać bez tej obudowy, ale przypuszczam, że ona ma jakieś znaczenie dla kierowania powietrza przechodzącego przez ten silnik i chłodzącego go jednocześnie. Dobra, to sobie tak ustawię, jak to będzie zamontowane w odkurzaczu, czyli tymi przewodami do góry. Tutaj będzie klamra trzymająca ten silnik w obudowie odkurzacza. Nawiasem mówiąc, te klamry też za każdym razem są troszeczkę inne. W tym samym typie odkurzacza, w tym, w którym był zamontowany silnik SK5A1, klamra jest troszeczkę inna, taka bardziej wygięta tutaj w górę, bo tamte silniki są też trochę wyższe. Czyli do zamontowania takiego silnika w tym odkurzaczu ta klamra by się nie nadawała, byłaby za niska, trzeba by zastosować coś troszeczkę bardziej wygięte w górę. Ale o tym chyba już mówiliśmy przy okazji innego nagrania. No i tu będzie jeszcze taka poduszeczka od góry dociskająca ten silnik. Tutaj jeszcze mam taką osłonkę na te przewody, którą zaraz założę. No i za chwilę zamontujemy ten silnik w obudowie odkurzacza. Dobra, o, jeszcze tutaj jeden przewód. Ok. Dobra, na razie sobie postawię odkurzacz pionowo, żeby móc go włożyć do środka. Tutaj w środku, oczywiście w tym korpusie odkurzacza, znajduje się taka guma, w której osadzony jest ten silnik cały. Wkładam ją tutaj z powrotem. Tutaj są przewody idące do włącznika. No i dobra, no mogę chyba wkładać ten silnik. Aha, tak sobie myślę, ponieważ tutaj mi odpada ciągle ta bardzo luźno założona pokrywa tego zespołu ssącego, to ja sobie zaraz przyniosę taki kawałeczek czy dwa kawałki szarej taśmy,
i po prostu je tutaj zaraz przykleję. Momencik. Dobra, jeden kawałek, drugi kawałek. Weźmy to po prostu w ten sposób i będzie się to trzymało, nie będzie to wypadało za każdym razem. Ok. I wkładam silnik do odkurzacza tymi przewodami w górnej części. Obudowę tak ustawiam, żeby tutaj zaraz tę klamrę mocującą silnik zamontować. Tutaj sprawdzam. Tak, ta uszczelka mi się trzyma. Dobra. Jeszcze raz. Ok. Tak to wygląda. Teraz co? Tutaj zakładam tę poduszeczkę i zakładam tutaj klamrę, tak żeby ona była przykręcona do otworów dokładnie po boku obudowy, bo te pozostałe 4 otwory będą służyły do przykręcenia pokrywy, tej bakelitowej pokrywy silnika. Ok, wszystko mam. Tutaj uszczeleczki mam, te takie gumki amortyzujące silnik, tutaj tę poduszeczkę na silniku mam. Mogę przykręcać śruby trzymające klamrę, tak trochę jedną, trochę z drugiej strony. Wezmę sobie troszkę większy śrubokręt. No, zobaczcie, tutaj już się to wszystko w miarę dobrze trzyma. Jeszcze tylko trzeba dokręcić śruby mocno do końca. Dobra, mamy tutaj silnik zamontowany w środku. No i teraz będę chciał założyć tę całą bakelitową pokrywę silnika. Tylko jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, tutaj jest taki bardzo niefajny, nowy przewód, nie wiem, od komputera, od jakiegoś innego urządzenia. Nie pamiętam, czy to ja go montowałem chyba 2 lata temu, jak pierwszy raz robiłem przegląd tego odkurzacza, czy on już był tutaj przy tym odkurzaczu, nie wiem, ale bardzo chętnie bym go wymienił na taki bardziej zbliżony do oryginalnego, zaraz Wam to pokażę. Mam tutaj mniej więcej 2-metrowy przewód, taki czarny, gumowy, gruby, tego rodzaju przewody często właśnie stosuję do starych polskich odkurzaczy, bo one bardzo przypominają te oryginalne, zwłaszcza wczesne przewody z fabryki w Rzeszowie, bez uziemienia, taki dwużyłowy. I nawet już sobie założyłem na ten przewód taką starą polską bakelitową wtyczkę, taką jaką prawdopodobnie była też w tych odkurzaczach Alfa K2 na początku lat 60. czy w połowie lat 60. wykorzystywana. Także tak naprawdę muszę teraz tylko wyjąć ten nowy przewód tutaj z pokrywy silnika i założyć ten, który sobie przygotowałem. Żeby wyjąć ten przewód, muszę poluzować tutaj klamerkę, która go trzyma. Ok, teraz mogę go wysunąć. Chyba będę musiał w ogóle wyjąć tę klamerkę, bo ten nowy przewód będzie trochę grubszy, więc możliwe, że go tak nie przepcham po prostu. Dobra, ten sobie odłożę, on się na pewno jeszcze tam do jakichś testów kiedyś przyda. Ok, a teraz biorę sobie tutaj ten przewód, który chciałbym tutaj zamontować. Przyznaję, że chyba, nie wiem, czy tu jeszcze powinna być chyba taka gumowa odgiętka na tym przewodzie, ale obawiam się trochę, że nie mam takiej pasującej. To jest taka odgiętka, którą do odkurzaczy Gamma 2 zwykle stosuję, ale ona chyba mi tutaj w ogóle nie przejdzie przez ten otworek. Ona jest chyba trochę za gruba. Bo tu mam jeszcze jakieś takie od starych wiertarek. No ale one też są dosyć... Zaraz, może ta. Nawet chyba przechodzi, tylko nie wiem, czy uda mi się przez nią przewód przepchać. No zobaczcie, nawet wyszła. Ok, dobra, biorę sobie tutaj mój lubrykant hydrauliczny o nazwie Glidex, tak, który czasem pomaga przy przeprowadzeniu jakichś opornych przewodów. No, trochę to nasmaruję. No i zobaczmy teraz, może tu go jeszcze trochę też dam.
Potem to wytrę oczywiście. O, jak zwykle Glidex bardzo dobrze się przydał. Fajna rzecz. Ja się zawsze śmieję, że łącząca elektrykę czy elektrotechnikę z hydrauliką. Dobra, teraz tylko muszę tutaj porządnie wytrzeć ten Glidex z przewodów. No, ale mamy fajną, króciutką, bo króciutką, ale mamy fajną odgiętkę tutaj na przewodzie. O, tutaj muszę sobie troszkę jednak zapasu tego przewodu zostawić, bo on będzie szedł tak i tutaj od góry do kostki przyłączeniowej wchodził, ale myślę, że tyle powinno wystarczyć. Może nawet... No tak, no okej, tyle wystarczy. Dobra, i teraz tutaj mam tę klamerkę. Ona powinna... O, teraz jak ją tutaj założyć, żeby ona to wszystko objęła. O, dobra, tylko czy uda mi się to skręcić, bo to się zrobiło jednak dosyć grube. Kłopot polega na tym, że nie mogę tej drugiej śrubki odkręcić. Ona jest tak dosyć mocno tutaj skręcona. Dobra, jak nie sięga, to wezmę sobie tutaj po prostu troszeczkę dłuższą śrubkę. Czy ta będzie ok? Tak, jak najbardziej. O, i tutaj damy nakrętkę. Nawet trochę za długa chyba jest, ale będzie ok. Dobra, i skręcam ją. Ona mi tutaj zaraz powinna dociągnąć tą klamerkę. I wszystko to razem, ten przewód razem z odgiętką fajnie tutaj docisnąć. No i już się to trzyma. Moment, muszę to kombinerkami przytrzymać. Dobra. Fajnie. Przewód trzyma się mocno. Tu mamy przewody idące... O, tu mamy przewody idące do gniazdka suszarki do włosów. Jak się zastanawiam, czy je też podłączać, czy nie. No, spróbujemy, zobaczymy, może je też podłączę. Dobra. No to co? To teraz położę sobie, to już nam niepotrzebne. Postawię sobie ten odkurzacz na blacie, będzie chyba wygodniej, chociaż z tego co pamiętam, tak czy inaczej trzeba się tu trochę posiłować. No i tutaj mamy taki dekielek z takimi wkrętami, które pełnią rolę kostki przyłączeniowej. Normalnie pewnie bym się posłużył jakąś taką, tylko ta jest podwójna, potrójną kostką, nawet może większą, byłoby dużo wygodniej te przewody połączyć. No ale dobra, już połączmy je tak, jak to było fabrycznie robione tutaj, żeby ten odkurzacz był możliwie w stanie oryginalnym, niewątpliwie z taką kostką, tylko tak jak mówię, troszeczkę większą byłoby wygodniej, bo po prostu tutaj będą miejscami aż 3 przewody wchodziły w te śrubki, no ale tak było to kiedyś zrobione. Dobra, i ja sobie teraz spokojnie te przewody tutaj połączę, zaraz wam pokażę jak to wyszło. Będę chciał tak zrobić, że tak, jeden z tych przewodów z przewodu zasilającego będzie się łączył z przewodem idącym do silnika i przewodem idącym do gniazdka suszarki. Drugi będzie się łączył z przewodem idącym do włącznika. Tak, potem przewód wychodzący z włącznika będzie się łączył z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazda suszarki. Tak to teoretycznie ma być zrobione. Zaraz zobaczymy jak mi to wyjdzie. Troszkę będę musiał z tym się tutaj poużerać, bo tak jak mówię jest tutaj dosyć mało miejsca. I nie jest to bardzo wygodne. Przewody mam już pocynowane, więc one nie powinny mi się tutaj rozłazić. Jeden zasilający, jeden idący tak do silnika. Dobra, tutaj podłączę jeden idący do włącznika i jeden wychodzący z przewodu zasilającego. Tutaj zaraz jeszcze podłączę jeden z gniazdka suszarki i teraz tylko tak, tutaj podłączam jeden idący do silnika i jeden idący do włącznika i tutaj też zaraz podłączę jeszcze jeden idący do gniazdka suszarki. Ok, podłączyłem wszystko, ale sprawdźmy jeszcze, czy jest to podłączone bezpiecznie i prawidłowo. Czyli tak, tutaj mamy przewód zasilający.
Jeden z przewodów wchodzi tutaj, łączy się z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki i z jednym przewodem idącym do silnika. To jest ok. Tutaj wchodzi drugi przewód z przewodu zasilającego i łączy się tylko z przewodem idącym tutaj do włącznika. OK. Tutaj wychodzi drugi przewód z włącznika, łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim idącym do gniazdka suszarki, czyli w tym momencie, jeżeli włączę włącznik na odkurzaczu, no to powinno włączyć się zasilanie silnika i jednocześnie gniazdka suszarki do włosów. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. No zaraz spróbujemy to jeszcze sprawdzić na wszelki wypadek miernikiem. Tu sobie ustawiłem miernik i zaraz zobaczmy. Tutaj mam dwa przewody idące do silnika, między nimi powinno być przejście. No i jest. Teraz tutaj dotykam tych przewodów idących do włącznika. Między nimi nie ma teraz przejścia, a może to będzie widać. Włączę włącznik i jest między nimi przejście. Dobra. Skoro jesteśmy już przy tej części nagrania, w której mówimy o różnych połączeniach przewodów, to wróćmy na chwilę do tej wtyczki. Powiedziałem Wam, że mam już tutaj fajny taki przewód do tego odkurzacza z założoną wtyczką, no ale oczywiście musiałem ją wcześniej założyć, żeby ona tutaj była. Poszukałem w moich zbiorach wtyczek. Mam kilka różnych polskich, niestety takich z końca lat 50., początku czy połowy 60. mam już dosyć mało, a wydaje mi się, że chyba taka wtyczka powinna być oryginalnie przy tym odkurzaczu. Ta na przykład już jest uszkodzona, tu mam jakieś takie troszeczkę inne, chociaż nie wiem, no niektóre z nich od biedy też, no ta nie, bo ta jest z uziemieniem. Niektóre by też mogły być. Tę wtyczkę, którą tutaj Wam pokazuję, ona pierwotnie była na takim przewodzie zainstalowana. Może, żeby to nagranie było kompletne, pokażę Wam zaraz, jak ją z tego przewodu zdjąłem i założyłem na tym przewodzie od naszego odkurzacza Alpha K2. Dobra, przygotujmy sobie teraz może te przewody do montażu wtyczki. Przede wszystkim zdejmę tę wtyczkę tu z tego przewodu, do którego ona teraz jest przykręcona. Dobra, tu już jest rozmontowana. Wykręcam. Tutaj też ją sobie odkręcę. No tutaj te przewody, zobaczcie, były po prostu tak owinięte wokół tych bolców wtyczki. Dobra, to ja sobie teraz zdejmę tutaj trochę izolacji. Ile tego potrzebuję? Tyle plus tutaj mniej więcej tak. Dobra. OK. Tutaj będzie to wchodziło do wtyczki i tutaj będzie owinięte mniej więcej od tego momentu. Nawet trochę za długie. Dobra, to sobie skrócę. Tutaj załóżmy tę klamerkę na przewód. Taki jest dosyć gruby. Dobra, ta klamerka będzie trzymała przewód we wtyczce. W ten sposób to się będzie rozchodziło na boki. Tak. Tutaj wchodzimy i zawijamy.
I tutaj tak samo. Ok. Układamy to wszystko teraz tutaj we wtyczce. O, bardzo fajnie pasuje. No i teraz zakładamy tę górną część wtyczki. Tutaj dajemy nakręteczkę i zakręcamy. O, fajna bakelitowa wtyczka na mniej więcej 2-metrowym przewodzie. Dłuższego nie dawałem. Zobaczmy jeszcze tutaj na wtyczce, czy wszystko jest dobrze połączone. Dotykam do wtyczki, jest przejście. Wyłączam włącznik na odkurzaczu, nie ma. Włączam, jest. Wyłączam, nie ma. Ok. Tu w każdym razie żadnego przejścia gdzieś między tymi przewodami nie ma. Wszystko przechodzi przez przełącznik, dobra. Tutaj mam wszystko połączone. Mogę zamykać tę klapę silnika. Tutaj jeszcze tę rączkę muszę włożyć też pod spód, żeby ona się trzymała. No i muszę jeszcze tutaj trafić tymi otworami, w których będą wkręcone śruby. Tak, wkręca się chyba tak. Dobra. Tutaj kolejna śruba. Dobra, i tu jeszcze mam dwie śruby. Raz, dwa. Ok, odkurzacz mamy zmontowany. Jeszcze możemy tutaj włożyć z powrotem ten worek na kurz. I założyć pokrywę wlotu powietrza. Tutaj jakoś ta jedna klamerka tak nie najlepiej trzyma. Zaraz ją trzeba troszeczkę dogiąć. Ok, może teraz będzie trochę lepiej. Dobra. Ok, odkurzacz Alfa K2 z 1964 roku mamy ponownie zmontowany. To, co dzisiaj udało się zrobić, to założyć z powrotem do tego odkurzacza silnik typu SK5B z fabryki wodomierzy Fawod we Wrocławiu, który oryginalnie w tym odkurzaczu się fabrycznie znajdował, tylko został wyjęty i wypożyczony do innego odkurzacza Alfa K2 w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, a teraz po 2 wystawach wrócił tutaj do mnie. No i jeszcze przy okazji, skoro już ten odkurzacz był rozkręcony, wymieniliśmy tutaj taki nieładny, może jeszcze raz go pokażę, jakiś współczesny taki przewód, nie wiem, od komputera czy od jakiegoś innego urządzenia. Wymieniliśmy go na taki bardziej przypominający przewód z epoki, czarny, gumowy, gruby, fajny przewód i na pewno starą polską bakelitową wtyczkę, mniej więcej tego typu, jakie w tych odkurzaczach były stosowane. No i teraz możemy zrobić jeszcze próbę tego odkurzacza po zmontowaniu. Ja go teraz wepnę tutaj do mojego regulatora napięcia. Regulator mam już podłączony do listwy zasilającej. Włączę teraz listwę zasilającą. O, widzicie, odkurzacz od razu ruszył, bo był tutaj włączony. Zwiększę jeszcze troszeczkę napięcie i włączę jeszcze raz odkurzacz. W tej chwili podniosłem napięcie mniej więcej właśnie do 220 V, czyli ten odkurzacz teraz powinien działać z pełną mocą. Myślę,
że on całkiem fajnie działa, całkiem fajnie ten odkurzaczyk pracuje. Tak sobie myślę, że możemy ewentualnie jeszcze wypróbować działanie suszarki do włosów podłączonej tutaj na wylocie powietrza z tego odkurzacza. Tutaj mam taką suszarkę, musimy tylko wkręcić tutaj taką przejściówkę, bo trzeba pamiętać, że w tych odkurzaczach na wlocie i wylocie powietrza był gwint, tutaj rury też były wkręcane, węże były też wkręcane. No i teraz podłączam tutaj w to gniazdko suszarkę do włosów. Zobaczmy teraz, zmniejszę napięcie. Tak, bardzo ładnie grzeje. Super. I ona jest tak zrobiona, że powinna grzać tylko wtedy, kiedy włączony jest też silnik odkurzacza. Te przewody nie są podłączone bezpośrednio do tego przewodu zasilającego, no bo wtedy ona by zaczynała grzać w momencie włączenia jej do kontaktu i gdybyśmy taki odkurzacz zostawili bez nadmuchu powietrza, to oczywiście to wszystko tutaj by się przepaliło, stopiło i mogłoby dojść do nieszczęścia. Fajnie suszarka do włosów też pracuje. Nawet myślałem, czy nie pominąć tego podłączenia gniazdka, no ale skoro już montujemy taki odkurzacz, to niech on będzie kompletny i działający tak, jak było to fabrycznie przewidziane. Tu jeszcze warto od spodu rzucić okiem na to wyprowadzenie przewodu. Całkiem fajnie z tą taką króciutką odgiętką wyszło. Nawiasem mówiąc, chyba nie pokazywałem Wam jeszcze tabliczki znamionowej od tego odkurzacza RFSG, czyli Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego Rzeszów, odkurzacz numer, tutaj jest numer seryjny odkurzacza, typ A7W, tak, 220 V prąd, zmienny prąd stały, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, praca C, klasa, tutaj poziom, cena 1150 zł, rok 01 1964. Tutaj jest symbol, nie jestem zawsze pewien, co ten symbol oznaczał, i stempel kontroli technicznej, no i logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. No i ta jedna dorobiona drewniana nóżka, tak jak Wam mówiłem. Odkurzacz może w stanie średnim, ale generalnie całkiem fajny i teraz myślę, że z tym wymienionym przewodem też dużo lepiej wygląda niż wcześniej. Bardzo Wam dziękuję za to wspólne nagranie o odkurzaczu Alfa K2 z 1964 roku, o montażu silnika w tym odkurzaczu i o wymianie tego przewodu. Nie było to jakieś skomplikowane zajęcie, czy nie była to żadna skomplikowana naprawa. Generalnie taki silnik można wymienić bardzo szybko, no ale cieszę się, że ten oryginalny silnik, który tutaj znajdował się fabrycznie, wrócił do tego odkurzacza i cieszę się, że ten odkurzacz teraz z tym nowym przewodem wygląda troszeczkę lepiej. No a przede wszystkim też cieszę się, że ten silnik SK5B, który znajdował się w tym odkurzaczu, mógł jednak przez parę miesięcy posłużyć na wystawie najpierw zabytkowych suszarek do włosów, bo jak o tym już mówiliśmy, taki odkurzacz mógł być też używany jako suszarka do włosów, no a potem na wystawie starych odkurzaczy i był tam kilkakrotnie uruchamiany właśnie w tamtym odkurzaczu Alfa K2, również z 1964 roku, który oglądaliśmy, no a teraz mógł już wrócić do mnie i znajduje się z powrotem w tym odkurzaczu, z którego pochodzi. Ja Wam za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Niedługo bierzemy się za montaż silnika SK5A, czyli troszeczkę wcześniejszej wersji tego silnika, który montowaliśmy dzisiaj, w odkurzaczu Alfa 2, chyba z roku 62, ale o tym będzie już w oddzielnym nagraniu. Dzięki jeszcze raz, cześć i do zobaczenia niedługo. Aha, i przepraszam Was, bo chyba nie zorientowałem się na początku, jak zacząłem to nagranie, że w kamerze coś tam wcześniej filmowałem innego i zostawiłem chyba wyłączony automatyczny fokus, czyli automatyczne ustawianie ostrości i obawiam się, że niektóre sceny w tym nagraniu, zwłaszcza na początku, mogły być troszeczkę rozmyte. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w ich oglądaniu. Cześć, do zobaczenia.